Witam i do Was pukam. Kochani, po wczorajszym vlogu nie wiedzieliśmy, że taki efekt będzie od Was, że tak tyle będzie komentarzy. Nas to w ogóle zaszokowało, ale to jak mówiłem, to jest gorący temat na YouTube o tych powrotach. I fajnie, że się dzielicie swoimi opiniami. Ale poczekajcie, ja to nie jestem sam. Nie jestem sam. Tu jest taka pani blondynka. Oczywiście co jest? No w kuchni może być i już kalafiora różnie. No już chcesz jeść, nie? Nie no, chcę jeść. Chcę jeszcze pogadać z widzami. Bo zanim... Bo chciałem puścić vloga, taki skrót z naszych urodzin, z mojego i z Nikoli. Ale no po prostu ten temat jest taki, że nie można go tak zostawić. Zaraz się zgłoszę też, tylko wstawię. Zgłosisz się, dobrze. Ja tak sobie tutaj odpaliłem te Wasze komentarze. Oczywiście wszystkie są przeczytane, jeszcze nie zdążyłem na nie odpowiedzieć, bo wczoraj został wrzucony vlog. Ale tak jak mówiłem, AABB pojawiła się. Ale dobrze, nie o tym będziemy mówić. I tak, kochani. Tu Pelamaluga chyba, jak dobrze przeczytam, nie wiem, nie mam okularków, znaczy gdzieś leżą. Ale są moje oczka zmęczone. Mieszka 37 lat w Niemczech i nie ma mowy o powrocie. No, wam powiem tak, jedni i żyją 40 lat i wracają. Jedni żyją tutaj 5-4 lata w Niemczech i też wracają, czy tam w Anglii. Jedni nie potrafią się odnaleźć w obcym kraju, a drudzy tak jak my. Ja się dobrze czuję tutaj. Gabi, nie wiem, czy się dobrze czuje w Niemczech. Dobrze się czujesz w Niemczech? No już idę, postawiłam. A, idzie. Już idę, poczekaj. Tak, bo Gabi ten mi obiadek szykuje. Już. A jest godzina 17. Bo byliśmy na zakupach, takie małe, wiecie, zakupy. Trzeba było coś na weekend, bo dzisiaj piąteczek. Wstawiłam brokuły i kalafior razem, bo Adam bez ziemniaczków je bez makaron, tylko same warzywka. Normalnie to mógł być I live. rybkę. Ale tak chcemy A dopiero szybciutko. co przyszliśmy. No i A coś Adam tutaj. chciał po prostu nagrać się wam przed naszymi... Wiecie, bo jak tak teraz bym wrzucił skrót naszych urodzin, no to tak nie w 5, nie w 10. My tutaj temat o powrocie, a tu wiecie, raptem inny vlog i inny temat w ogóle. Taki... No to Adam mówi tak trochę nieładnie, by nie Dlatego pasowało. chciałem teraz dograć do tego, co będzie za chwilę. No mam nadzieję, że to będzie za chwilę, bo jak my się teraz rozgadamy, to będzie kolejny vlog. Także ogólnie bardzo miło jest, nie? Że tak baliśmy się, że będzie takie też trochę negatywne takie komentarze, ale to... fajnie, wiecie, że tak w sumie nie ma żadnego jakiegoś takiego, wszystkie są takie pozytywne i każdy... Znaczy każdy od siebie pisze. Tak, i każdy swoje jakieś wyraża zdanie i nie ma jakiegoś takiego chamstwa, czy jakiegoś takiego, jak to czasami na YouTubie to bywa, tylko wszyscy fajnie jakoś tak, każdy o swoich doświadczeniach to pisze i to takie jest no bardzo miłe i wręcz no nie spodziewaliśmy się takiego odzewu, a to tak w sumie tylko tak zaczęliśmy rozmawiać, dlatego że ja się Adama tak zapytałam, czasami się pytam, Adam, a może jakby to wyglądało, jakby byśmy chcieli, nie? Adam to taki raczej, on bardziej tu spokojniejszy jest, no ale właśnie tutaj... Ale niektórzy to naprawdę tak postarali się z tymi komentarzami. Tu taki jeden komentarz właśnie, chciałam się też odnieść do niego. Simon Jorgus. Jak się nie mylę, jak dobrze czytałam. To właśnie jak ja tu czytałam ten komentarz dla Adama i dla siebie. Bardzo nam się spodobał i tak stwierdziliśmy, że taki podobny do tak jak my myślimy, nasze nie? Przemyślenia, dokładnie. Po prostu jakbyś podłączył nasze tutaj gdzieś USB i wyssał nasze myślenie. Dokładnie to właśnie napisałeś, że tu w Niemczech jest taki spokój i że w Polsce jest tak, że taka mentalność, że różnica, że pieniądz, że wszystko musi mieć lepsze od drugiego. O właśnie. Tak. To się zgadzam właśnie, co tu napisałeś.
że tu w Niemczech jest tak, bo właśnie w Polsce jak się mieszkało, to każdy, wiecie, każdy musi mieć lepsze od każdego. Auto, ciuchy, życie, ogólnie wszystko, nie? Taka, jakaś taka rywalizacja. Skąd on ma te pieniądze? Znów nowy samochód kupił. Dokładnie. A zobacz, a żona nowe futro, no już nie futro. No, to ale już nie jest ogólnie modne, wiecie ale... o co chodzi, nie? No, to A taki stereotyp Polaka. A tu w Niemczech, od kiedy tu ogólnie mieszkamy, to tak nie ma tutaj takiej rywalizacji, kto co ma w domu, czy ktoś musi mieć lepsze. Nie, i my jakoś się z tego też wyleczyliśmy, nie? Nie ma takiego. I tutaj jest też tak w Niemczech, ja tak odczuwam, nie wiem jak inne osoby, które tu mieszkają. To też piszcie w komentarzach. Dokładnie, Czekamy na wasze komentarze. Ja na przykład jak jestem tu w Mam Niemczech, nadzieję, że to zdążę odpisać. Ja to nie mam tak, że ja to tak, wiecie, się ubieram i nie patrzę na przykład, Trzyma ciuchy na sobie. nie, że Aż taka szybka że w jest. Polsce to jednak ten wygląd musi taki, jak jedziemy do Polski, to tak człowiek bardziej przyjmuje się do włosów, do ubioru, żeby jakoś tak, wiecie, w miarę wyglądał. A tutaj to zakładam ciuchy, wyciągam szafę, ciach, ciach i nie zastanawiam się, czy ktoś będzie patrzył, czy ja jakoś ubrana jestem, czy włosy mam jakoś źle, czy cokolwiek. Jakoś tak, wiecie, to tak, jakoś tak to przychodzi i to tak zauważyłam, że tak czasami ludzie mają, nie? Że w Polsce bardziej przywiązuje się uwagę, a tutaj nie. Tutaj czuję się taka na luzie i nie zastanawiam się, czy ktoś mnie oceni z wyglądu, że wyglądam dzisiaj, na przykład ubiorę, nie wiem, do sklepu dresy, czy wyjdę na dwór z psem w klapkach, czy cokolwiek. Jakoś tak się nie czuję tutaj taka obciążona tym. Że tymi oczami, że wszyscy na ciebie patrzą. Tak, bo w Polsce... Ale jak bo w jedziesz, Polsce- ale Gabi, jak jedziemy do polskiego kościoła, to też jest. Tak, Niestety no... w Niemczech, ale do polskiego kościoła też jest rewia mody. Widać rewie mody. Ja tego nie robię, bo ja idę do kościoła i ja nie robię tak, że ja muszę elegancko ubrać się czy cokolwiek. Często i w trampkach idę się pomodlić, a nie idę, wiecie, wystawić się na pokaz, nie? Pewnie Ale czasami jaką ubiorę garderobę? czasami ubiorę coś tam, jakieś Dwa pokoje makasyny szafy. czy coś tam, ale nie zawsze. Ale dobra, raz mam chęć, raz dobra, nie. bo zeszliśmy z No tematu. właśnie, no to tak właśnie z tym komentarzem taki właśnie, tak samo właśnie myślimy. Tam jeszcze ktoś pisał, jakaś dziewczyna pisała o służbie zdrowia w Polsce, No, a że tak. zachwala. Ja bym tutaj się trochę inaczej na temat służby zdrowia. Moja mama ma 80+, no i boryka się trochę ze zdrowiem. Mama na pewno mnie teraz słucha, na pewno, bo też ogląda. Pozdrawiam. I no mój brat jeździ z moją mamą, ale niestety bez prywatnych wizyt, bez prywatnej służby zdrowia, tak zwanej. Doczekałaby się. Kochani, moja mama to może nie wiem, czy jeszcze by żyła. Niestety, takie terminy są, że to ręce padają. I człowiek tyle płaci. Tyle Tu składek w całe życie Niemczech, płaciła, ja nie? wam powiem, tu w Niemczech no jedynie długo się czeka na okulistę. Ale znaczy jakbym poszedł do niemieckiego na przykład, to szybciej bym chyba się dostał. Być może, ale jak ja widzisz, rozmawiałam ze swoją okulistką i powiedziałam, że tam masz problem czasami z okiem, że tam masz te czerwone ci się robi, to ona powiedziała, proszę od razu w recepcji powiedzieć, od razu przyjmę natychmiast. I nie ma czekania, od razu. Jeżeli Adam takie coś mu się pojawi, od razu idę i ona natychmiast go przyjmuje, więc jak w takich Znaczy ja wiem jaka to jest dolegliwość, no. więc... Nie widzę pieniędzy. Więc w takich właśnie przypadkach nie ma problemu, nie? Akurat tutaj. Ale ja nawet mówię wam, tak jak porównując te Polska, Niemcy, wiadomo, no człowiek chciałby w tej Polsce żyć, ale kurczę tak, mieszkanie, O właśnie tutaj właśnie Z tym ta mieszkaniem. Wanda Kozienkiewicz właśnie nam napisała, że jej wnuczka zrobiła maturę i dostała się na studia. ale zrezygnowała i wyjechała do Szwecji. I jest bardzo zadowolona. To zobaczcie, jak to jest, że młodzież musi rezygnować ze studiów czy tam z nauki, żeby jechać za lepszym, bo mówiła, że płaciła za pokój 2000. Za pokój. W Krakowie. Yy, To w Krakowie było chyba, tak? Zaraz powiem. Tak, w Krakowie. No. Więc uważam, że Nie, no, bardzo... Ceny wynajmu w ogóle w Polsce to jest jakaś abstrakcja nieadekwatna No do to zarobków. ile taka dziewczyna musi zarobić, żeby ona mogła się utrzymać? No to jest... Ale wiesz co, mi się wydaje, że ludzie, co wynajmują, oni więcej płacą niż te, co mają mieszkanie na kredyt. No chyba tak, no to nie chodzi. No to zobacz w przykładzie Amelka, ma 18 lat i ona robi Ausbildung i ona zarabia
i no będąc z nami może sobie odkładać i tak dalej. No jakby się wyprowadziła, też by sobie poradziła. Więc zobaczcie, jaki to jest w ogóle... Jaka różnica? Jaka różnica jest, nie? Jak tutaj właśnie czytamy takie różne komentarze, więc fajnie, bo wiecie, my nie wiemy na przykład, ogólnie powiecie, jakie zarobki takie są, takie podstawowe, takie... Wiecie co, może piszcie z jakiego województwa i jakie mniej więcej zarobki, w jakim zawodzie mniej więcej, bo to nam troszeczkę też tak... Ale na przykład mi chodzi takie zwykłe, podstawowe zawody, tak jak ludzie w sklepie pracują, Sprzątaczka. Na przykład w Biedronce, w Lidlu, bo u nas w Lidlu, w Aldiku ładnie podobno Nie no, na płacą. magazynie, kierowcę na przykład. Bo słyszałam właśnie, Amelka mówiła, że w Lidlu to ładnie. Znaczy tu, nie wiem, jak w Polsce. Tu na przykład, tak jak Amelka poszła kierunek, też dobrze płacą. A w Polsce no nie wiemy, no bo już tyle lat nie mieszkamy. Ja czasami z YouTube'a, wiecie, tam jak oglądam jakieś kanały, to tam czytam komentarze i tam dziewczyny mówią, że tam 3600, 4600 zależy. Więc to takie trochę no małe zarobki, ale jak dokładnie tak w rzeczywistości jest, więc my nie wiemy i dlatego tak fajnie czasami takie komentarze czytać, bo mamy takie, wiecie, porównanie, nie? Ale my naprawdę się nie wybieramy się do Polski. Nie. Chciałabym z jednej strony, ale ja na przykład, tak jak Adam mi uświadomi, troszeczkę się boję, że byśmy na gorszym żyli poziomie, a po drugie tak, tu dzieciaki, Amelka w ogóle nie chce słyszeć. Teraz ostatnio nawet rozmawialiśmy, bo mówiliśmy, że film nagraliśmy, a Amelka mówi, dobrze, że mam 18 lat, jestem pełnoletnia, chcecie? Jedźcie, ja zostaję. No, Amelka to nie. No, Amelka po drugie życia nie zna takiego w Polsce, ona tylko tutaj, więc Nikola jedynie by chciała wrócić. Ale ona chyba nie zdaje sobie sprawy, bo ona wyjechała mając 9 lat, więc nie wiem, jak ona tam by sobie poradziła. Ja tam jej nie trzymam, mówię, chcesz w każdej chwili sobie jeść i tak dalej, ale mówię, że musisz na początek sobie odłożyć, to nie jest tak, że jedziesz z gołą ręką, pamiętaj, mieszkania drogie, właśnie, co wynajem, po to pierwsze wszystko. ona by musiała wyczaić, co jest z tym mieszkaniem, nie wiem jak tam u babci by było. No, ale i to jest jeden podstawowy Ja do problem. Nikoli mówię, wiesz co Nikola? Mówię, zobacz, teraz sobie pójdziesz kupić konwersy, jak sobie kupiłaś konwersy jakieś tam, sobie zrobiła takie... Specjalne, na zamówienie. Znaczy nie, bo na swój... Jak to się mówi? No gołe konwersy, a ona sobie sama je umodernizowała. Znaczy stworzyła. No. Albo sobie na przykład kupiłaś buty Buffalo czy cokolwiek. No w Polsce nie wiem, czy byś sobie tak pozwoliła 500 zł wyrzucić na przykład na buty. Więcej, bo ona chyba 130 dała. 140 euro. No, nie wiem, czy byś w Polsce z takiej pensji, takiej minimalnej byś sobie kupiła. Mówię, pamiętaj, wie, żeby ci się skróciło. Ale nie wiem, do niej jakoś tak nie mówię, chcesz? Mówię, to jest twoje, musisz sama decydować. Na razie tutaj jest, mieszka i na pewno w bliższym czasie na pewno nie pojedzie, ale nigdy nic nie wiadomo. Waneska to tak raczej, mi się wydaje, że tutaj, bo... No tam by się nie odnalazła. No, wydaje mi się, że nie, ona tutaj koleżanki... Ona tylko babcię zna. Babcię zna, no. No babcię, no i mojego brata tam, no mimo to wszystko, i że to wszystko. niby po polsku ładnie mówi, czytać też to by się w miarę dogadała. czyta, tak, no bo przecież ja ją... No to z tym to nie ja było ją problemu, uczyłam jakby sobie poradziła z jednej strony Waneska tak, sprytna ale... jest. Ale mi się wydaje, że bardziej Jakie tam tutaj jak się perspektywy? urodziła, wychowała, to chyba taki dom dla niej to chyba tutaj jest, nie? Dobra, i jeszcze do tych młodych państwo 2 razy P. Pozdrawiamy Was. Ja mam takie pytanko, bo wy tam, znaczy ja tam tak, Gabi was ogląda, ja to tak No, ja lubię Was oglądać. połowę Jesteście obejrzę bardzo albo jakąś tam sympatyczni. część. Ale Oglądałam Was z podróży, jak byliście we Włoszech. Bardzo fajnie, bardzo mi się podobało, jak pokazywaliście. Więcej pokazujcie, bo tam dużo gadacie. Oni dużo gadają. Ale możecie więcej pokazywać. Jak gdzieś... Amelia! Co to jest? Farba! Zobacz, co mi zrobiła. Idź mi już. Kurczę! Ona maluje! Amelko! Nie. Ode mnie Ci tak już. twarz zrobię tego. Uciekaj ode mnie. Wróciłabyś do Polski? Nie, Nie. nie. Dupa tam. Że co? Przepraszam. No, dobra, uciekaj. Nie, mi nie leży Polska, tam... No widzicie. Większe zarobki, nie? Tam? Nie. Tu. Tam nic nie zarobię.
Jak Ameli mówiła, Mamelka, jakbyś dostała tyle, nie? Amelia, Nie, ja nie... Amelia już się tak nauczyła, że ona musi, nie? Potrzebuję trochę kasy. Na zakupy, na auto, na... A jeszcze z autem to będzie, bo to będzie vlog, o co chodzi, bo jeszcze to, bo ten vlog jest dzisiejszy, jutro będzie wstawiony, ale dobra, bo nam tu Amelia przyszła. No i mówię Ci, że to już 15 minut. No wiem. I tak, 2 razy P. Oni mają kanał. Oni dużo gadają, więc tu trzeba wziąć to pod uwagę, ale oni tam mówią problem z mieszkaniem. Oni są chyba... Jesteście mobilni tam, jak tyle chyba. co wiem. Pracujecie... Jak No nie wiem. No, że mobilni, że pracują tam przez internet. Ja stwierdziłem tak. Jest dużo wolnych mieszkań tu po stronie NRD, przy granicy z Polską i moglibyście rzut beretem niedaleko. Dużo Polaków przeprowadza Polski. się do Niemiec tutaj, bo nie musi brać kredytu. No dokładnie. A Dla jeszcze was są na opcja pewno super. bonifikaty, może miasto jakieś upusty, rabaty, nie wiadomo, cudawianki może oni coś proponują, bo tam postoją puste bloki, Ale puste to, że też mieszkania. Polaków tam mieszka. I możecie się tam wybrać i sobie tam mieszkać, piechotką przechodzić do Polski. No. Granice przecież są. Nie macie żadnego kredytu, nie Nie macie musicie kredytu. spłacać. Macie głowę taką spokojną, niż brać na 30-40 lat. No. Wiecie jak to jest, to nie są małe pieniądze, więc dla was taka opcja by była naprawdę bardzo No i nie tylko fajna, dla nich, nie? bo tutaj kto nas ogląda, Dokładnie. to możecie tak zrobić, bo jakaś widzka nam powie, ktoś nam pisał, że się idziemy przeprowadził. przed siebie. Nie, Chyba ale właśnie nie wiem, że ktoś się Polskie przeprowadził, chyba, nie? Idziemy przed bo siebie? mieszkała Chyba w tak, Polsce, to chyba, nie? a przeprowadziła się ta Anka Skakanka, to ona. No, to tak. A ona się przeprowadziła 3 ulice dalej i mieszka w Niemczech. No. Więc możliwe, że tu jest jakieś wyjście, żeby nie brać kredytu, tylko wiadomo, no jak ktoś mieszka w centralnej Polsce albo gdzieś tam na Śląsku, znaczy nie, no to też tam od dołu może iść pod granicę, no to przecież to granica z Niemcami to jest spora. No ale bardziej jak ci na Mazurach czy coś, no to wiadomo, no to trochę mają tych żeby się przeprowadzić. No ale mówię tak, taki pomysł. Co jeszcze tutaj? No to Kończymy? już tutaj, Jezu, ja bym nigdy nie wróciła Ale do kochani, Polski i tak dalej. jeszcze jedno, proszę mi tu polityki nie wplątywać, że tutaj PiS, PO, Tusk czy coś. Wiadomo, każdy ma swoje tam ulubionych polityków, to nie jest kanał polityczny, to jest kanał rodzinno-przygodowo-podróżniczy. No, dokładnie. Bo ja tam widziałem, że tam jakieś dwa komentarze się pojawiły. No, więc dobra. Chciałam tutaj coś, Jak ale nie coś? mogę. No nic. No bo tu mamy tak naprawdę bardzo, ale dziękujemy ślicznie za komentarze. A tutaj no właśnie goniarz, radocha, gdy jadę do Polski, ale jeszcze większe, gdy wracam. Niektóre komentarze są dobre. No. I co? No to I mówię. pozdrawiamy AABB. No. Ona jest najlepsza. No nie? Powiedzcie. Ale tak jak tam też kilka osób napisało, że każdy musi znaleźć swoje miejsce tam, żeby się czuł najlepiej. I to jest najważniejsze. Nie ma takiej, wiecie, przepychanki, że Polska lepsza, Niemcy lepsze, albo tu gorsze, tam gorsze. Nie. Fajnie jest tak, wiecie, jak wszyscy, jak my jako Polacy powinniśmy być w sumie wspólnie razem. Obojętnie, czy mieszkamy w Polsce, w Niemczech. No, powinno bardziej być, wiecie, powinniśmy być tacy wspierać, pomagać, a nie jeden przez drugiego, że Niemcy beznadziejnie, a Polska tylko piękna, albo odwrotnie. Nie ma tak. Wszędzie powiem, jest plusy i minusy. Polska jest, nie mówię piękna, ładna, ale nie oszukujmy, w Niemczech też są piękne. Jak pójdziemy tutaj na osiedla, takie domki, albo osiedla, to też jest super. Ja wam mogę zrobić tak. Mogę pojechać do Polski i nagrać ładną Polskę i też nagrać taką Polskę, że masakra. I tak samo mogę nagrać Niemcy super, piękne, po prostu wow, ale z drugiej strony też wam pokażę takie Niemcy, że aż nie uwierzycie, że to są Niemcy. No, bo też widzieliśmy. No niestety, to jest... To tylko ludzie. Jedni dbają, drudzy nie dbają. Też nie mówcie, że no wiadomo, no Polska dużo musiała się dużo pobudować, wszystko musiało nowe powstać, te autostrady, bo nic nie było, kochani, nic nie było. Niemcy, no są... Nie inwestują, bo oni inwestują w całą Europę Wschodnią, bo to
większość budżetu Unii Europejskiej to jest od Niemiec przecież. No i tak jest, no. No drogi w Niemczech są masakra, ja wam powiem. Masakra. Ale ogólnie to jest też fajnie, że młodzież ma taki, wiecie, taki start taki Tak, życiowy, życiowy. że wiecie, że nie muszą brać jakiegoś kredytu mieszkaniowego, tylko są naprawdę mieszkania spółdzielcze, które tak Nikola widzisz, czy szukała, No. czy Amelka jakby chciała, to sobie poszukała. Fakt, że jest ciężko już teraz znaleźć. Teraz jest to ciężko nie jest tak jak dzięki takiej Merkelowej. no, to tak jak ja kiedyś jak przyjechałam i szukałam mieszkania, to miałam taki wybór tutaj, tu, no teraz niestety jest gorzej. Nie ma już tak dobrze. Nie, ale idzie jeszcze poszukać, jeszcze idzie fakt, że na takich uboczach ciężko jest, nie? I niestety mieszkania w góry poszły, ale jak ktoś chce, to tam znajdzie sobie. A w Polsce no młodzież, no gdzie? No z rodzicami mieszka, no bo które taka dziewczyna ucząca się będzie stać na kredyt czy I tak. cokolwiek? No w życiu. Start w nowe życie. Kredyt na całe życie. No. Kochani, dobra. Kończymy na razie, czekamy na wasze znów komentarze, jak coś to znów taki vlog włączymy. Będziemy sobie jeszcze dyskutować, co wy tam No i piszecie. dajcie znać, jakie zarobki ogólnie są. Tak, i przełączamy się i będziecie teraz mieli naszą imprezę. Moją 50 i Nikoli. Nie koniec, no. I koniec już. Dopiero w lipcu moja 50. No, ale to z urodzinami, bo vlogi będą. No, ale już ja na urlopie, to Więc fajnie. widzimy się za chwilę. Pa! Robimy, wiecie, taki mały taką małą niespodziankę z takim poczusiem ze świeczką. Adam śpi, a dopiero w weekend będziemy robić taką małą imprezkę, taką rodzinną. A dzisiaj chcemy taką niespodziankę, żeby dzisiaj był też taki dzień, taki wiecie, wyjątkowy, nie tylko w weekend, a urodziny takie puste. Ale Adam śpi i nie wiemy, czy nie będzie złego, tak obudzimy, bo powie znów, że tak nagrywamy takiego zaspanego, nie ma mięska. I tak zastanawiamy się, co zrobić, czy go obudzi, czy teraz z tym tortem, może powiedzieć, takim malutkim panczusiem. Czy do niego iść? I co, dziewczyny, jak uważacie? Nie wiem. Nikola w pracy jest, my jesteśmy same. I co? Robimy taką niespodziankę tacie? Chyba tak, nie? Tak. Jak tata wstanie. Widziałaś? Dobra. No jak to dostanie. 100 lat, Niech żyje nam. 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Tata! 50! A jeden pączek. Wszystkiego najlepszego. Uważaj, żebyś się podpaliłaś. Życzenie sobie tylko pomyśl. Jakieś dobre, pomyśl. Idę dalej spać. A tu taka mała niespodzianka dla ciebie, prezenciki. A torcik będzie w weekend. Taki trochę wyjątkowy, inne urodziny. No niestety. No. Tak nie wiedzieliśmy, czy cię obudzi, czy cię nie obudzi, czy nie będziesz zły, że cię takiego zaspanego obudziliśmy. Co? Dobry pączek? No ja lubię go. No. Taki inny trochę, nie? No. Z piekarni ekstra lekła. Tak, taki trochę, wiesz, wyjątkowy. Wypasiony. No, a to takie niespodzianki od nas, dla ciebie. No. Fajnie, Gdzie to co? postawiliście? No, ty O, i zobacz. Masz ekstra. O. Jestem trochę za gruby, żeby to przełożyć. kiedy wiesz. No nie, to miało być na szyję tylko. No, nie tak. Jak tak? Jak na tych. Te kwiatki, jak Hawaje. No, no. All be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago,
I've changed for the better this time. I thought I